Witajcie w Astrobazie. To jest nasze pierwsze nagranie, więc wybaczcie nam wszelkie błędy, które się pojawią, pierwsze kody zapłoty. Natomiast Astrobaza to jest taki projekt, który chcemy zrobić, w którym będziemy mówić o bieżących wydarzeniach w astrologii i o naszych różnych przemyśleniach, które dotyczą astrologii i wreszcie o tym, co wydaje nam się zabawne w przestrzeni publicznej, co jest na różne sposoby powiązane z astrologią. No i to tyle i myślę, że teraz każdy z nas się przedstawi. Ja się nazywam Józefina Jagodzińska, jestem astrologiem, wykładowcą astrologii, uczę astrologii od blisko prawie ćwierć wieku, tak? Więc mam sporo doświadczenia. No i też wydaje mi się, że to jest taki fajny projekt tutaj, który pozwoli opowiedzieć różne rzeczy, które często zbyt wiele czasu by zajęło zapisanie ich, natomiast jak są bieżące i są ciekawe, to warto też podzielić się nimi ze światem. Cześć wszystkim, nazywam się Anna, jestem krytykiem muzycznym, jestem dyrygentką oraz wokalistką. Z zamiłowania astrolożką. Cześć, ja jestem Jakub, dla znajomych Kuba i ja jestem nauczycielem, lektorem, od niedawna też twórcą szkoleń i interesuję się astrologią od dziecka. Cześć, mam na imię Magda. No oczywiście z zamiłowania jestem astrologiem. Oprócz tego mam różne projekty które prowadzę z siostrą, chciałam zaznaczyć, takie jak marka perfumiarska, różne inne tego typu rzeczy związane. Mamy ich kilka. A takim moim centrum wszechświata jest moja rodzina, mój dom. Mam mocno obsadzony 4. dom, mówiąc żargonem astrologicznym. Tak, więc od razu pojawia się siostra. Tak w ogóle to dzisiejsze nagranie oczywiście będzie wyemitowane później w czerwcu. Natomiast dzisiaj, kiedy nagrywamy, to jest 7 czerwca, a więc to jest literalnie 2 dni przed przejściem Jowisza do Raka. Więc to, co w tym momencie jeszcze nagrywamy, jest na Jowiszu w Bliźniętach i w konsekwencji oczywiście musiała się pojawić siostra. Tak, Musiała się pojawić siostra, a nasze tutaj lokalne bliźnie, czyli Jakub, przyszedł dzisiaj z 2 koszulami, tak żeby był pokazany na dwa różne sposoby. Tak. Tak, i to jest tak, że to, co teraz będziemy robić, to nie będzie tak, że jednym ciągiem będziemy cały czas mówić o tym samym. Jowisz w Raku to jest jeden z dzisiejszych tematów i to jest temat takiej części, którą nazywamy astrokalendarium i od niej właśnie zaczniemy. No i właśnie chcemy o tym powiedzieć, dlatego że Jowisz będzie w Raku przez najbliższe 12 miesięcy. Czyli tak jak teraz zmieni znak, tutaj mamy oczywiście milion pomocniczych kartek, bo żaden astrolog nie zna wszystkiego na pamięć, tylko właśnie kartki są potrzebne, to nie jest coś, co gdzieś tam wszystko możemy zapamiętać albo wyciągnąć z głowy. 9 czerwca przechodzi. Tak, to jest tak, że 9 czerwca przechodzi. Raki się cieszą. Tak, więc raki się cieszą, szczególnie po tym straszliwym przejściu przez pół roku mieliśmy Marsa w Raku od jesieni aż do, oj Boże, do kiedy? Do 18 kwietnia, tak? Od 4 września zeszłego roku do 18 kwietnia mieliśmy Marsa w Raku, to jest bardzo złe położenie, natomiast Jowisz w Raku to jest cudowne położenie, więc też po takiej strasznej pralni, która dotyczyła nie tylko raków, ale w ogóle wszystkich. Jeśli chodzi o kwestie pasywno-agresywne, jeśli chodzi o rodziny i nie tylko, to właśnie będziemy mieć ten kojący, balsamiczny wpływ Jowisza w Raku przez najbliższy rok do prawie końca czerwca następnego roku. Więc jakby to jest nasz pierwszy temat dzisiaj. No i chcielibyśmy też pogadać troszeczkę o Jowiszu w Bliźniętach, który się kończy. No ja teraz troszeczkę przestanę mówić, bo zdominowałam wszystkich, więc włączcie się, błagam, bo wiecie, jak zacznę mówić, O to nie Jowiszu w mogę Bliźniętach przestać. mogę powiedzieć coś ja, jako że jest to moje natalne położenie. Pierwsze, co mogę powiedzieć o Jowiszu w Bliźniętach, to, że jest niestety rozrzutny. Wszyscy to pewnie odczuli w tym roku. Że pieniądze lecą jak woda.
Natomiast No, tu masz horoskop Jowisza, przejście Okej, Jowisza dziękuję do bardzo. bliźniaków, więc jak chcesz, to po prostu powiedz, od kiedy ten nieszczęsny Jowisz w bliźniętach był. Jowisz w bliźniętach towarzyszył nam od 26 maja 2024 roku. I za chwilę wyjdzie. I za chwilę pójdzie Wreszcie. sobie do raka. Co dobrego mogę powiedzieć o położeniu mojego Jowisza w bliźniętach? To, że na przykład mam bardzo dużo znajomych. I to jest też pomocne. Akurat w moim przypadku, ponieważ on się znajduje w 10 domu, więc mi to na przykład pomaga w nawiązywaniu jakichś takich kontaktów biznesowych. Nigdy nie musiałam szukać pracy, sama mnie znajdowała. Raczej dobry kontakt. To jest akurat dobre. A mieliście więcej spotkań towarzyskich w tym roku? Czy nie ja, za bardzo? Nie, ja miałam. Myślę, że to był taki rok, kiedy byliśmy chyba bardziej nastawieni na siebie. Zresztą trochę ten horoskop to pokazuje, że ta lewa strona Tak, jest bardziej aktywna. bardziej aktywna. Ja akurat jako bliźnie byłem bardziej nastawiony na samorozwój, na własną psychikę i poza tym to był czas, kiedy kończyliśmy dużo znajomości i u mnie to właśnie tak wyglądało, że ja kończyłem znajomości. Oczywiście poznawałem w niecodziennych okolicznościach nowych znajomych, natomiast No to nie było tak, że wszystko było super, tak? Bo panuje taki stereotyp, że Jowisz to jest wielkie szczęście, tak? No tak, tak. Które Jakby pomnaża. wielu początkujących teoretycznie astrologów Tak myśli, że postrzegam, ale same gorzej- świetne rzeczy się będą zdarzać. Gorzej jak idzie w parze z czymś złym i wtedy to powiększa, tak? Ja w tym okresie też poznałam bardzo dużo nowych osób. Tak samo jak Jakub powiedział, że niektóre znajomości się skończyły, co jest naturalne moim zdaniem. Ale tak naprawdę zdążyłam zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy, też w kierunku swojego rozwoju własnego, w kierunku swojej pracy i tak dalej, więc uważam, że to był jednak dobry czas. Oczywiście, że tak, ale trochę tak jest, że ten Jowisz w bliźniętach był pożarty przez końcówkę tranzytu Neptuna. Neptun był w rybach, to jest układ kwadraturowy. Więc umówmy się, że no na przykład jeśli chodzi o osoby, które mają silnie obsadzone bliźnięta, są spod znaku bliźniąt, no to szału nie było. Poza tym też nałożyło się na to ta kwestia, że mieliśmy końcówkę tranzytu Lilith, albo nawet sporo tranzytu Lilith w wadze, więc jakby te kwestie towarzyskie Towarzyskie było tutaj tak, te rzeczy tak się kulały zmiksowały, raczej. że no właśnie więcej było takich momentów na autorefleksję, na samorozwój, na edukację i no właśnie często na kończenie znajomości, niż na to, że powstawały jakieś znajomości, które będą długotrwały, tak? No bo jakby inną sprawą jest przerób, poznawanie wielu ludzi, a inną sprawą jest to, czy ktoś potem zostaje z tego, tak? Więc tutaj, no właśnie jesteśmy na końcówce tego tranzytu. Jowisz w bliźniętach to nie jest specjalnie świetne położenie właśnie z tego względu, że no wiąże się z rozrzutnością, więc wiele osób sobie mogło narobić długów. No i teraz Jowisz przejdzie do raka. No i to jest świetne położenie. To jest świetne położenie. Jowisz jest wyniesiony w raku i oczywiście możemy się spodziewać różnych benefitów. Oczywiście nie wszyscy. Nigdy nie jest tak, że Jowisz przynosi wszystkim coś dobrego albo jakokolwiek inna planeta. To wszystko zależy. Natomiast generalnie jest to położenie lepsze i możemy się spodziewać czego? No, jakichś tam szans finansowych, poprawę sytuacji. Oszczędzania, No też, tak, oszczędności w przeciwieństwie do tak, bliźniąt. jakiegoś takiego To zależy, sensownego każdy gospodarowania indywidualnie. pieniędzmi. No tam w tym ingresie to on chyba jeszcze wypada w 6 domu w ogóle, tak? Na Polskę. Na Polskę, Mhm. tak, więc u nas to ogólnie Czy na granicy 5 i 6 domu jest. Więc tutaj łączę te dwie no to kwestie. też takie, no jeżeli jeszcze w raku, no to takie przyjaźniejsze środowisko pracy, myślę, że też może się z tym wiązać. No rak też z finansami jest jakoś tam powiązany, w związku z tym cały czas się kręcimy wokół tej poprawy sytuacji finansowej, na co mamy nadzieję wszyscy. Mhm. Ja na to patrzę na tak? przykład jako na poprawę sytuacji w rodzinach wielu ludzi. Też zdrowotnej, też zaczniemy dbać o zdrowie. Myślę, że będzie nam też, no ogólnie będziemy zdrowsi, bo będziemy się bardziej na tym koncentrować, bo rak jest taki no, ostrożny, tak? Patrzy na zdrowie, dba o siebie raczej.
jest wrażliwy na tym punkcie. Myślę, że tutaj te kwestie rodzinne i też kwestie związane z linią żeńską będą bardzo istotne. No, przez ten księżyc, dlatego że Wiecie, księżyc że jest tam. też Nie tylko, że nie tylko dlatego, że księżyc tutaj akurat mamy w Strzelcu, więc mamy też taką sytuację, że mamy recepcję. No tak. Więc też ta rodzina to nie będzie tylko taka rodzina krwi, ale też rodzina z wyboru. Też może być kwestia przeszywanych rodzin, tak? No tutaj mamy, świetna jest ta podwójna recepcja, dlatego że wzmaga taki pozytywny wpływ, tak? Ale też jest zaskakujące, no bo mamy połączenie wody i ognia, więc z całą pewnością będzie wiele zaskoczeń w tym okresie. Opera Emocje mydlana. przede wszystkim. Opera mydlana. Także jeśli chodzi o Tak. takie gwałtowne powiększanie się rodziny, albo zmianę sytuacji mieszkaniowej, albo zmianę relacji i wreszcie kwestii takich dbania o siebie, tak? No bo takie sprawy związane z energią matki, energią macierzyńską, to nie jest tylko sprawa przecież takiej matki literalnie, ale też takiego matczynego traktowania siebie i innych, tak? Więc wyobrażam sobie, że będzie dużo takich sytuacji, że różne osoby, które traktują się jak rodzina, nie tylko są właśnie rodziną krwi, będą zacieśniały więzi, tak? I to niekoniecznie na takim poziomie romantycznym, więc też myślę, że takie wspólnoty To jest bardzo lokalne, ludzie, którzy pamiętają, kiedy są czyjeś urodziny, pamiętają w ogóle o sobie, to właśnie zaczną się dużo bardziej, zbliżą się do siebie, Tak, będą zaczną się właśnie traktować. integrować. Tak, więc to jest... Dbać o siebie, troszczyć nawzajem, to prawda. Tak, więc myślę, że to Wspierać. będzie dużo cieplejszy rok. Też jest tak, że jakby tutaj mamy ten Jowisz w raku wprowadza taki dobrostan na poziomie emocjonalnym i też nadmiar potencjalnie na poziomie emocjonalnym oczywiście, więc... Dobrze, będziemy mogli się dzielić też tą emocjonalnością, może będzie tak. więcej instytucji charytatywnych, może będzie więcej Tak, natomiast tego typu zawodów. ten zeszły rok to były takie nadmiary intelektualne, takie rzeczy związane z kwestiami mentalnymi, więc można sobie wyobrazić, że wiele więcej rzeczy pojawi się na takim poziomie doświadczalnym, tak? Nie tylko takie rzeczy, które są tylko i wyłącznie w głowie. I też Będziemy myślę, chcieli je poczuć. tak, i też myślę, że będzie dużo takich historii sentymentalnych, tak, że ludzie będą wracać do swoich historii rodzinnych, do historii w ogóle, jakieś kwestie rekonstrukcyjne, Tak. jakieś kwestie związane z tradycjami lokalnymi, też powroty sentymentalne do miejsc. Jakiś taki patriotyzm lokalny. I przyzwyczajeń, które się zarzuciło z różnych względów, a które były jakoś tam dobroczynne, tak? To myślę, że tutaj dużo tego rodzaju rzeczy się pojawi. To jest tak, że mieliśmy taką sytuację, że ten poprzedni pobyt Jowisza w Raku, tam te 12 lat temu, to mieliśmy taką sytuację, że Jowisz wzmacniał wpływy Plutona, który był w Koziorożcu. Teraz Pluton nie jest w Koziorożcu. I to samo było tam, jak był ten taki wielki przełom 89-90. To też Jowisz wzmacniał wpływy wszystkich obiektów w Koziorożcu. Natomiast w tej chwili to jest takie rozrzucone i można powiedzieć, że też jest taki nieco ostrzejszy klimat niż w roku 2000, dlatego że mamy w tej chwili mamy obiekty w Baranie, a wtedy mieliśmy w Strzelcu i między Baranem a Rakiem jest kwadratura, a między Strzelcem a Rakiem jest tylko kwinkунks, tak? Czyli w tej chwili rzeczy będą dużo bardziej na ostrzu noża, ale to też daje nam szansę na rzeczy, które są pozasystemowe i też na rozpoczynanie czegoś nowego, tak? Czyli też na przykład na rozpoczynanie rodzin, a nie na tylko kontynuację tego, że ten, kto ma dużo, będzie miał jeszcze więcej, a ten, kto nie ma nic, będzie miał jeszcze mniej, tak? Tak jakby to była taka stała tendencja właśnie i w tych pierwszych latach transformacji i też przez te ostatnie kilkanaście lat, jak Pluton był w Koziorożcu. Ja chciałbym wrócić do pytania Ani, bo zadała ciekawe pytanie. Otóż Aniu, pobyt Jowisza w Raku niestety w moim przypadku nie wiąże się z radosnymi chwilami rodzinnymi, ponieważ zawsze ktoś mi umiera bliski w rodzinie. Tak było właśnie w 2014 roku i tak było na początku 2002 roku, więc to nie jest tak znowu,
Mówię to No jako to zależy. bliźnie. Tak, tak, że Jowisz przynosi tylko szczęśliwe wydarzenia, tak? Tak, i z tego co pamiętam, to jak mamy to takie kalendarium opracowane, tam na to, co się działo na wstecz na Jowiszu w Raku, to chyba właśnie w 2014 była ta afera z mamą Madzi. To cała Polska Tak. się, cała Polska Okej. to po prostu Przeszymy się przeżywała na to dziecko. strasznie. Być Tak, może. tak, tak. I to właśnie było wtedy, kiedy był Jowisz w Raku. To oczywiście wszyscy przejmowali się dzieckiem, ale niestety to było dziecko zabite przez własną matkę, więc nie zawsze ten Jowisz pojawia się w kontekście rodziny, ponieważ mam wzmocniony znak raka, to będzie Przynosi coś dawał same dobrego. dobre rzeczy, dlatego że Jowisz po prostu wzmaga różne wpływy, więc jeśli rodzina jest toksyczna albo jest dysfunkcyjna, no to niestety też w tym roku może tak być, że u wielu osób takie dysfunkcje będą jeszcze większe niż zwykle. Jak to Takie, Jowisz, ale no. też będą właśnie dawały szansę na zmianę i na szansę na wyjście, ze względu na to, że mamy Saturna i Neptuna w Baranie, tak? Czyli jest jakby taka szansa na wyjście z chorego Tak, na systemu jakiś- dla na jakiś jednostek, ruch, tak? tak, Albo no. na rozpoczęcie czegoś nowego, więc Na przykład ja bardzo dobrze wspominam akurat 2014 rok. no tak, bo jesteś Ponieważ, koziorożcem, no to trudno, żebyś nie chodzi o to, wspominała. że- Tak. To były naprawdę fajne czasy. No, wszystko Dużo w moim zależy. życiu się pozmieniało, tak, ja się przeprowadziłam. Zaczęłam kolejne studia. I Poznałaś jeszcze męża. poznałam męża, tak. No tak, zmiany. Także naprawdę bardzo dużo się działo i bardzo fajnie wspominam generalnie tamte czasy. A słuchajcie, bo mamy obecnie bardzo gorący okres powyborczy, o nim będziemy jeszcze mówić za chwilę. Natomiast co myślicie o takich nastrojach mocno patriotycznych? One na pewno wrócą, prawda? No tak, tak. Na pewno będzie dużo parad albo jakichś właśnie rekonstrukcyjnych historii. Na pewno będzie bardzo duże zainteresowanie historią, szczególnie militarną, bo Polska No, to takie jako, racze. No. jako kraj ma Marsa w raku i myślę, że należy się też spodziewać tego, że będziemy mieć więcej inwestycji w wojsko i też nasi żołnierze gdzieś zasłyną, tak? To też taki element też się może pojawić. No i oczywiście wiadomo, że Polska jest takim krajem, gdzie wydaje się strasznie dużo książek jeśli chodzi o historię, o militariach, tak? Więc uważam sobie, że wyjdzie bardzo dużo pozycji tego rodzaju i to będzie duży temat, tak? Więc patriotyczne klimaty, tak, no bo to jest w ramach tego takiego raczego sentymentalizmu. Kiedyś było lepiej, kiedyś krowy miały większe rogi, kiedyś mieliśmy husarię, kiedyś byliśmy wielką Rzeczpospolitą od morza do morza i tak dalej. Tylko to po Chyba prostu nie źle ma siły. policzyłam, ponieważ Nie ma swojego byłego siły. męża poznałam jednak w 2015, ale mniejsza z tym. Okej, W ale 2014 się działo naprawdę bardzo dużo czyli na wspaniałych już rzeczy. żyje w takim razie. To wszystko jasne, nie? No, Czyli same. jeszcze Czyli lepiej, co? 2014 same A dobre mną rzeczy. szlef, tak, Tak, więc tak. osobę z Jowiszem na słońcu w konjunkcji. Okej, słuchajcie, może przejdziemy do kalendarium, bo to Okej. zrobiliśmy jakiś taki ogólny background, powiemy parę słów o kalendarium, ale nie chcemy się na tym bardzo dużo skupiać, o kalendarium w sensie o tym, co się wydarzyło w przeszłości. Czy coś Wam się specjalnie rzuciło w oczy, takiego, co wydaje Wam się prominentne albo takie bardzo charakterystyczne dla tych okresów z lat ubiegłych, tak? Czyli między 79 rokiem a teraz to mieliśmy tak, mieliśmy Jowisza w raku między sierpniem 77 a kwietniem 79. Potem mieliśmy właśnie, jak był ten przełomowy okres od lipca 89 do sierpnia 90. Potem lata 2001-2002, to też od wakacji do wakacji. No i teraz ostatnio, poprzedni cykl 12 lat temu, to od końca czerwca 2013 do połowy lipca 2014. No i to jest, jak mówimy o kalendarium, to właśnie tutaj, czy Wam coś specjalnie rzuciło w oczy z tych Tak, takich wydarzeń, tak, takich, tak, tak. które się, i też takich, które są właśnie powtarzalne, a więc jakoś sygnują ten okres, więc możemy się ich spodziewać także i w tym roku. To znaczy, to już się w zasadzie zdarzyło prawie tydzień temu. To znaczy, patrząc na kalendarium, które przygotowałaś, popatrzyłem sobie na rok 89 i ten 3 lipca
kiedy Gazeta Wyborcza publikowała artykuł Adama Michnika, wasz prezydent, nasz premier. Tak, to takie I mamy dokładnie, czeskis, prawda? Powtórzenie mamy tego. dokładne powtórzenie i bardzo, bardzo się ubawiłem właśnie czytając to. Przez przypadek? Nie sądzę. Nie sądzę. No nie. No nie. O tym też będziemy mówić właśnie, jak to wszyscy wieszczyli, że będziemy mieli innego prezydenta. Tak, a okazało się jak Tak, ale to zwykle. będzie w innej części, Tak, która się tak, nazywa tak. Astrokwik. Tak. To będzie czas taki, że będziemy do tego wyśmiewać, jeszcze wyśmiewać dojdziemy. i wyśmiewać. Ale to później. Chciałem sobie sprawdzić, kiedy najważniejsze dwie osoby obecne w polityce założyły partie swoje, tak? Czyli Jarosław Kaczyński z Lechem Kaczyńskim, świętej pamięci, i Donald Tusk z Maciejem Płażyńskim. To PO powstało, przynajmniej Dwa- PO powstało w jednym z tych okresów. A E, PiS, po- bo one, tego nie one kojarzę. powstały, ja sobie to zapisałam, Mhm. one powstały na początku 2001 roku, tuż przed przejściem Jowisza Mhm. Jeszcze w bliźniętach. do raka. Mhm, Do mhm, raka, mhm. tak, jak Jowisz jeszcze był w bliźniętach. Czy to trochę pasuje też do tej koncepcji, bo niektórzy widzą horoskop Polski jako państwa współczesnego właśnie te wybory 4 czerwca. Więc te bliźniacze partie, do listopadnie bliźniacze, o których mówi się, że są popisem, zostały założone właśnie na Jowiszu w bliźniętach i też te wybory były wtedy, kiedy no właśnie mieliśmy bardzo prominentne bliźnięta. Tak, Tak? i- Więc niektórzy widzą współczesną Polskę właśnie w kategoriach, tą trzecią Rzeczypospolitą w kategoriach właśnie bliźniaczego stwora, potwora, który tylko po prostu produkuje miliony papierów. Tak, i byłem ciekaw, słuchajcie, właśnie czy pojawią się jakieś nowe partie, bo jak będziemy mówić za chwilę o tym ingresie Jowisza do raka, no to jest taka potrzeba, widzę w narodzie, żeby się pojawiły jakieś Coś nowe, nowego. nowe siły, tak? I No to tak, się nie no pojawiło jeszcze, nie? No może jeszcze trochę tej starej warty musi wymrzeć, tak? Może po prostu jeszcze za dużo żywych ludzi jest takich, którzy i w konsekwencji też jest za mało młodych, tak? No bo nie ma tej wymiany pokoleniowej jeszcze do pewnego stopnia. Czy coś jeszcze wam się rzuciło w oczy? Kubił właśnie te partie, to ciekawe bardzo. Rzeczywiście bliźniacze partie. Tak a propos tych takich historii, bo jakiś mały ptaszek mi powiedział, że jeden z astrologów gdzieś tam w sieci mówił o tym, że mieszkania potanieją. No w życiu nie. No raki są super Na Jowiszu w oszczędne raku? i jak złapią Nie coś w swoje sądzę. szczypce, to w życiu nie puszczą, więc właściciele mieszkań, którzy chcieliby, żeby one były droższe, to się będą w tym roku cieszyć, bo one będą droższe. Po prostu będą jeszcze pewno. droższe niż są w tym momencie. Po prostu nie ma siły, żeby na Na raku coś potaniało? potaniało, Nie, w życiu. Myślę, że też ceny żywności mogą pójść w górę, po prostu cen mieszkań, bo to jakby takie dwie racze dziedziny, tak? To, co jeszcze rzuciło mi się w oczy, to oczywiście zamach na World Trade Center w 2001 O, tak. roku, tak? 11 września. Co ciekawe, w Polsce akurat tego dnia założono Stowarzyszenie Kampania Przeciwko Homofobii. Zupełnie coś Tak, innego z innej... To jest też ciekawe, że Mhm. takie projekty związane z tymi takimi tęczowymi historiami, tak? Nie tylko z homoseksualizmem, ale też z innymi, no właśnie się regularnie pojawiają tutaj i to w tym naszym kalendarium, w tych kolejnych pobytach Jowisza w raku. I mi się to troszeczkę kojarzy z taką sytuacją, że jakby dużo tych takich ruchów tęczowych przykleja się też do ruchów kobiet, albo też odwrotnie, ruchy kobiet się przyklejają do nich, tak? Więc gdzieś jest to jakiś taki maternalistyczny element, tak? tak. W tych właśnie sprawach związanych z dbaniem o to, żeby poszkodowane środowiska miały więcej lepiej. praw, czy cokolwiek tego rodzaju, tak? No i 2 tygodnie później SLD wygrało wybory i to taką miażdżącą większością. Kto SLD. 23 września zdobyli 41% głosów. Oczywiście stare SLD to nie jest obecna lewica, tak? Bo to było coś zupełnie innego. Natomiast to jest coś, co mi się rzuciło w oczy. No i wracając jeszcze na chwilę do zamachów, trochę się tego obawiam w najbliższym czasie, tak? Może nie na taką skalę, natomiast jakichś takich ruchów dalej, bo to nie dzieje się, to się dzieje już od jakiegoś czasu, tak? Mamy jakieś działania dywersyfikacyjne w Polsce, tak? Mieliśmy jakieś podpalenia w Warszawie,
w różnych miejscach, tak, zlecane przez Rosjan. Boję się tego właśnie, że coś takiego może się zdarzyć w najbliższych miesiącach. Dla mnie było ciekawe, że we wszystkich tych kolejnych pobytach Jowisza w Raku uaktywniały się konflikty bliskowschodnie, czyli nie tylko WTC, ale w każdym z tych może z tego względu, że po prostu jak jest Jowisz w Raku, to ten patriotyzm, o którym mówiliśmy, rośnie. Więc nie tylko patriotyzm rośnie, ale też gorsze opcje, stanowczo gorsze niż dobry, klasyczny patriotyzm. Więc może tak być, że no właśnie ludzie próbują szukać chwały no właśnie w taki sposób, tak? I druga rzecz, to co mi się też rzuciło w oczy, to jakieś takie zupełnie zaskakujące w każdym z tych zakresów czasowych jakieś takie bojówki izraelskie, które atakowały miejsca kultu nie tylko chrześcijańskie, ale muzułmańskie, tak? Czyli to jakby to też w drugą stronę działa, tak? Więc jakby te patriotyzmy też, każdy kraj ma swój patriotyzm, tak? I też jest dużo mniejszości, które nie mają swoich krajów, no powiedzmy jak Kurdowie, tak? Więc tutaj myślę, że w wielu miejscach na świecie się może coś dziać w konsekwencji. No bo Cały czas wisi pytanie jednak tego zdrowszego patriotyzmu, prawda? To prawda, ale Mając, słuchajcie, jeszcze dodatkowo Plutona w wodniku, ciężko chyba o taki zdrowy patriotyzm. No tak, bo że to jest też Chciałbym potrzeba, chciałbym wolności, chciałbym przypomnieć o tym, co się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, o samotnym jakimś strzelcu, który tak ukatrupił prezesa firmy ubezpieczeniowej, ale ostatnio wracając właśnie do bojówek czy do spraw związanych z Izraelem, no to mieliśmy dosłownie zamach na dwie osoby pracujące w ambasadzie izraelskiej w Waszyngtonie, więc wow. to jest grube, to jest grube i takie rzeczy mogą się zdarzać, nie? W tym, Oby nie. Oby ale nie, tak. dobrze, że mamy tę świadomość. No kto ją ma, ten ją ma, a kto nie ma rodziny, to poczuwa się do większej rodziny, także takiej wyobrażonej teoretycznie. No niestety ta wyobrażona rodzina to też jest taki potencjał sekciarski, tak? No bo mówmy się, że jeśli chodzi o te takie ruchy radykalne, no to w niektórych wypadkach no one funkcjonują jak sekty, tak? Tak, masz rację, o tym nie pomyślałam. Zwróć też uwagę, Aniu, na taką polaryzację głęboką w Polsce, tak? To też jest to jest taki, taki mamy patriotyzm, taki wykrzywiony trochę jednak, tak? Przesadny. Połowa Polski obecnie płacze, druga połowa się cieszy, tak, ale w ogóle nie ma tutaj jakiejś... Nie ma wspólnego mianownika, trzeciej nie ma... drogi. Tak jak w piosence Kazika. Lewa strona. Tak. Tak, dokładnie. Lewa strona, tak. No, dokładnie ten klimat. No, ale wydaje mi się, że takie duopole są w wielu krajach, więc to nie jest jakoś specyficznie polskie, jak się spojrzy, że właśnie jest wiele miejsc, gdzie są dwie partie. Szczerze mówiąc, lepsze dwie partie niż jeden totalitaryzm. Mieliśmy już kiedyś jedną partię i to było stanowczo gorsze. W tej ostatniej części chcielibyśmy się właśnie skupić na tym, jak wygląda na Polskę, czy na stolicę, na Warszawę, ingres Jowisza do Raka, jakie tutaj elementy to ze sobą niesie. Okej. No mamy fajnie, bo Jowisz jest w 5. domu, w koniunkcji z Merkurem. No, Jowisz jest w egzaltacji, tak? Jest w wywyższeniu, jak jest w Raku. Może tu, jeżeli mówimy o jakimś pozytywnym wpływie, może być tu jakiś taki wzrost nacisku na taką edukację patriotyczną, ale też jako bliźnia muszę powiedzieć, że może być też negatywnie, czyli będzie jeszcze bardziej ideologicznie, tak? Na pewno jestem 100% przekonany, że te jakby nasilą się takie dążenia patriotyczne, tak? Mamy
po obecnych wyborach prezydenckich mamy już w myślach wybory, które będą za 2,5 roku, jeżeli obecny rząd przetrwa, w co wątpię. I na pewno te partie, które jakby uważają się za patriotyczne, tak, partie bardziej konserwatywne, na pewno będą rosły w siłę. Oprócz tego, co to może być jeszcze? No będzie na pewno duży nacisk na twórczość, tak? No bo mamy 5. dom, No na tak, dzieci. kreatywność. No właśnie mówmy o dobrych rzeczach. tak, Będziemy tak, bardziej tak. kreatywni, Przepraszam, będziemy mieli więcej pieniędzy na przepraszam, przyjemności. jestem- Zaczniemy od Wstydnie. podstawowej formy twórczości Tak. związanej Tak, z dokładnie. 5. domem, czyli, Tak, będziemy... czyli zrobieniem dzieci. Tak, Robienie będzie, nareszcie Dobra. będzie więcej dzieci, nareszcie będzie więcej pieniędzy na przyjemności i czasu. I Też energii, będzie- bo mamy tu Tak, słońce. i też będzie dobre Na połączenie przedsięwzięcia pasji z kulturalne. pracą. Tak, Pasji no, z o tym pracą, mówię. dlatego że ten Jowisz z Praca będzie Merkurem przyjemna, bo będzie dokładnie. łączą tutaj, ten Jowisz z Merkurem łączą tutaj pięknie 5. i 6. dom, więc należy się spodziewać, że wiele osób zacznie wreszcie zarabiać na tym, co kocha. No tak, no jeszcze Super. ascendent To jest jest w koziorożcu, naprawdę super. władca horoskopu jest właśnie w raku, więc no to też jakby takie ciepłe myślenie pod kątem familijnym, że w pracy musi być miło, muszą być takie domowe warunki, Czyli przyjemnie. praca jako duża rodzina. No znaczy przynajmniej musi być, no musi spełniać jakieś tam kryteria, no musi być przyjazna. Już może te klimaty korporacyjne takie zaczną odchodzić trochę do lamusa. Nie, władca horoskopu to tutaj będziemy mieć Saturna, tak? To Saturn nie jest... Przepraszam, a ja na Pomyliłaś. Merkurego, przepraszam. Przeskoczyłaś przez A poza Saturna. tym Przeskoczyłam. to Saturna w ma- pierwszym, Mars w 7. Także No Ja to będę Mars o tym w siódmy. też relacjach mówił za niekoniecznie chwilę, tak. będzie No w relacjach łatwo będzie i iskrzyło. kolorowo. No, czy ja wiem, to zależy, ile seksu będzie w tych relacjach. Będzie iskrzyło. Oby więcej. No, jeśli ma być więcej dzieci, to wiesz, jedno z dobra- drugim jest dobry układ. powiązane. No, dobry układ. Okej, ale generalnie tak. Piękna jest ta podwójna recepcja między Jowiszem a Księżycem, o której mówiłam wcześniej. Księżyc jest bardzo wysoko, w 10. domu. Więc, też właśnie te kwestie biznesowo, kreatywno, związane z pasjami, związane ze sztuką, W ogóle z pozycją w świecie. tak, ale też związane z dziećmi, no bo przecież jest masa firm i produktów dla dzieci również, tak? Mhm. I myślę też, że będzie jakiś boom pisarski. To jest tak, że masa pisarzy to są solarne raki. I myślę, że też wiele osób będzie pisać albo kończyć książki, które zaczęły wcześniej na tym Jowiszu Bliźniętach, kiedy Mhm. wszystko jest takie wspaniałe, że nie wiadomo na co się zdecydować, tak? Więc dokładnie. Coś o tym wiemy, prawda? Józefiko? tak, wszyscy o tym coś wiemy, tak. Tutaj jest silna grupa ludzi, którzy mają dużo w znakach zmiennych, więc to jakby jest tyle pociągających rzeczy, że trudno się skupić na czymkolwiek, tak. I tak było na Jowiszu Bliźniętach, natomiast jak będzie Jowisz w raku, no to oczywiście będzie większe skupienie. I też osoby, które prowadzą jakieś projekty edukacyjne, tak, bo mamy tego strzelca wzmocnionego przez Księżyc. I też osoby, które prowadzą biznesy z zagranicą. Też tutaj tego rodzaju, albo no, w jakiś tam sposób pracują też za granicą, albo pracują zdalnie, to tutaj też będzie dużo rzeczy tego rodzaju. Okej. Czy jest coś, co Wam się bardzo podoba albo bardzo nie podoba w tym horoskopie? Nie powiedziałbym, że mi się nie podoba, jednak spójrzcie na Słońce. Słońce, mimo że ma fajne położenie, to jednak nie robi jakichś silnych aspektów do innych obiektów. Co my tutaj mamy? No rzeczywiście. No ma kwintylę, tak? Kwintylę, Słońce tak. ma kwintylę. Ma Do kwintyl do Ceres Ceres i ma i kwintyl do do Neptuna, Neptuna. tak? I to koniec No to pieśni, są tak? raczej dobre rzeczy. Akurat kwintyle są fajne, Tak. nie są może takie mocne jak trygony, czy jak koniunkcje, ale kwintyl jest po prostu miłym, mistycznym, tajemniczym aspektem, więc myślę, że mimo tego, że to Słońce nie ma specjalnie tutaj wielu wzmocnień,
to jednak w tym horoskopie też nas bardziej Jowi, szczerze mówiąc, interesuje, więc Mhm. umówmy się, że też to Słońce znajduje się razem z Jowiszem w tym 5. domu, więc mamy taką sytuację, że z tej wielości projektów trzeba coś wybrać, żeby to skończyć. Rak jest znakiem kardynalnym. I jak coś zacznie, to też chcę, żeby były z tego jakieś efekty, były z tego jakiś prestiż i tak dalej. Mimo tego, że zwykle raki nie przejawiają tego rodzaju ambicji wprost, tak? Tylko wszystko jest zawsze... Z drugiego fotela. Tak, z drugiego fotela, ale mimo wszystko ukryte. myślę, że tutaj akurat to, że to Słońce w Bliźniętach nie jest jakoś bardzo mocne, to nie jest problem. To nie jest problem. Mnie się rzuca w oczy Lilith w domu 9. Właśnie też w Skorpionie, Czyli nie? w Skorpionie. Bo to też Będzie właśnie... dużo emocji. No dobrze, ta Homea Jeśli tam chodzi jest, o tak? Ona jest jeszcze tematy w... związane z jest jest polityką. 10. Myślę, że tu jest jeszcze coś ważniejszego. Zobaczcie, mamy opozycję Księżyca do Urana i jednocześnie kwadraturę obu tych obiektów do Marsa, czyli mamy półkrzyż. Mhm. No, brakuje nam ramienia, jeżeli nie liczymy Chariklo tam, tak? No to brakuje nam wyładowania w wodniku, tak? I tu mamy ogromne napięcie, myślę, społeczne, tak? W Polsce obecnej. One nasilą się, już widziałem newsy, że na przykład minister sprawiedliwości ma zostać zastąpiony panem Giertychem na przykład, nie? Czyli Wow. taka mocna, Nieźle. mocna Giertych opcja. po prostu zawsze, otworzysz lodówkę, on zawsze przy każdych wyborach gdzieś pojawia Tak, się wstąpiłaś ponownie. do partii, słuchajcie. Myślę, że to... Tak. Nie ma tutaj, widzę, że nie będzie tutaj wyciągnięcia ręki jednej strony do drugiej. Jakieś napięcia będą, tak? I spójrzcie, że Mars jest w 7. domu, nie? Będą jakieś... Mogą być jakieś... Wewnątrz. Mhm. Mogą być napięcia w ogóle jakieś gwałtowne. Ja w ogóle się zastanawiam, czy to nam nie zwiastuje nagłe zakończenie koalicji też w jakimś sensie. Ja już słyszałem, że PSL wysyła ankiety, czy No przegrali wybory, Czy więc posłowie chcą, Więc prawdopodobnie będzie jakaś reorganizacja tej strony, która przegrała, tak? No bo skoro nie wyszło, no to A, trzeba znaleźć winnego, B, trzeba Oczywiście. szukać nowego sposobu, tak? ale C na pewno coś słuchajcie, nie działa. zaskakuje mnie pragmatyzm polityków, to znaczy nie zaskakuje, no umówmy się, trochę tej polityki się naczytałem, trochę jakby umiem interpretować Jak to, co się opinię. dzieje, tak, oczywiście. I PSL-owcy wprost się pytają, czy chcą koalicji w ankietach z PiS-em i z Konfederacją na przykład. Nie? PSL zawsze z wygrywającymi, jeśli Tak, to się dokładnie. da. Więc dokładnie. wiadomo, Z to jest PiS-em po jeszcze nie rządził. To jest jakby strategia bardzo, bardzo taka długofalowa, jeśli chodzi o PSL, więc to akurat nie jest nic zaskakującego. Szczęśliwie nie Hauma, tylko Hariklo, Hariklo. tak? Szczęśliwie Hariklo w tym, która uzupełnia ten półkrzyż, no mimo, że jest małym obiektem, to jest miłym obiektem i kojącym obiektem, więc spodziewałabym się, że przynajmniej część takich bardzo gwałtownych czy bardzo nieprzyjemnych możliwych ekscesów będzie jakoś tamowana, czy będzie w mniejszym stopniu i tak dalej. Natomiast rzeczywiście fajnie, że zwróciłeś uwagę na tą opozycję Księżyca do Urana, no bo to też, ten Uran tutaj jest ściśle w koniunkcji z Immum Celi, tak? Więc jest w 4. domu, więc myślę, że możemy się też spodziewać bardzo dużych takich szarad, jeśli chodzi o sposób życia, o mieszkanie, o kwestie rodzinne, o to, kogo traktujemy jako rodzinę i tak dalej. Oczywiście tutaj potencjalnie też są możliwe nie tylko jakieś przeprowadzki, ale też i rozwody, tak? Ludzi, którzy już naprawdę nie są rodziną i dawno temu przestali nią być, więc tutaj rzeczywiście ta opozycja jest taka ostra i też niestety potencjalnie przemocowa, dlatego że mamy oprócz Urana, mamy w tej konfiguracji no właśnie Uran i Księżyc są w kwadraturach do Marsa, tak, więc no jest niestety opcja jakichś przemocowych historii. Czy jest jeszcze coś, co by wzmacniało te przemocowe historie? Kwadratura Plutona do Wenus. Tak. Mhm. Myślicie o jakichś przemocowych rzeczach względem kobiet?
No, Tak, jest może taki tak potencjał, być, jest całkiem taki możliwe. potencjał. I ponieważ mówimy w tym momencie o planetach, a nie o tym, w jakich domach one się znajdują, to dotyczy całego świata, tak? Więc no niekoniecznie to musi być tak, że w Polsce się coś straszliwego zdarzy, ale mogą być jakieś takie historie Względem rodzeństwa super też. nieprzyjemne. No, Mamy Wenus w z trzecim. tych poprzednich cykli, no to umówmy się, że wszyscy pamiętają, co Isis na przykład wyprawia, prawda? Mhm. Czy tam, proszę to wykropkować, jeśli to nie może pójść, czy cokolwiek. Więc tak. A czy jest coś, co Wam się podoba? Jest też Podoba bardzo, bardzo i o tym nie mówiliśmy jeszcze. No, mi się podoba- Sekstyl Wenus do Jowisza i sekstyl Marsa do Jowisza. No właśnie, a sama Wenus też jest prominentna, więc to miłe. Wenus jest u siebie przede No wszystkim. właśnie. Tak. Tak, tak. Więc I to też wczoraj nam w ogóle, mocno. dzisiaj mamy 7 czerwca, jak nagrywamy. Wczoraj, czyli 6 czerwca, Wenus wreszcie opuściła Baranec. Przyszła Co do oznacza, siebie. że zakończył się ten taki bardzo długie otwarcie cyklu, kiedy Wenus wędrowała między rybami a baranem, tam i z powrotem. I to jakby mamy w tym momencie otwarcie nowego cyklu 8-letniego, natomiast no, umówmy się, że takie przeboje, jakie mieliśmy na wiosnę w typie wenusjańskim, no to Czyli były warto właśnie... już się uspokoić i podjąć decyzję, tak? Znaczy, myślę, że już sami wszyscy się Chociażby. uspokoją. Nie chodzi o to, że warto żeby się uspokoić, ale w tym momencie no, mamy wreszcie Wenus u siebie w tym kojącym znaku, więc... Można więc odetchnąć. tak, więc jakby początek początku się zakończył, tak? Teraz już mamy jakąś kontynuację, wnioski wyciągać możemy i tak dalej w tych sprawach romantyczno-estetyczno-wenusjańskich, kobiecych i tak dalej. Ale rzeczywiście to jest niepokojące. Kwadratura jest nieciekawa, więc taki układ między Plutonem a Wenus. No szczęśliwie tutaj Wenus jest mocno, tak? Wenus jest u siebie. A mimo wszystko jest Coś o niewielkim takiej obiektem. kwadraturze wiem, bo mam w swoim horoskopie. Jest bardzo nieprzyjemna rzecz. Nie polecam. Ja mam opozycję. Ale na pozycję to inna Tak, historia. tak. Ale dzięki takim sytuacjom i wydarzeniom ludzie się uczą po prostu. Kochani, teraz przechodzimy do kolejnego segmentu, który nazwaliśmy astrozofią. I tutaj będziemy roztrząsać problemy, odpowiadać na pytania, które bardzo często pojawiają się wśród ludzi, którzy zaczynają się interesować astrologią, próbują się interesować astrologią. Są to pytania, które sami sobie zadajemy. I pierwsze pytanie, które mamy przygotowane i na temat, na który chcielibyśmy porozmawiać, to jest: jakie są najmocniejsze dowody na to, że astrologia działa? Doświadczenie. Doświadczenie. No ja myślę, że to jest generalnie obserwowanie siebie. Czyli ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że to, co odkrywam i zauważam w sobie i porównuję z tym, co pokazuje mój horoskop natalny, wiem, że to się sprawdza, więc jest to dla mnie pierwszy dowód. Później jest obserwacja znajomych, obserwacja rodziny, obserwacja współpracowników. Dla mnie to są to najbardziej wiarygodne dowody. Mogę powiedzieć to samo, że najmocniej to widać właśnie na przykładzie najbliższych ludzi, na przykładzie przyjaciół, na przykładzie rodzeństwa, rodziców itd. Tak, ale też to nie tylko jest to, co ja widzę, ale też to, co mówię ludziom. I oni mówią: tak, ty masz rację, bo dokładnie taka jestem, albo bo dokładnie tak się wydarzyło wtedy, kiedy mi powiedziałaś, że to jest dla mnie dobry czas albo zły czas. Więc też opinie innych, z którymi się tą wiedzą dzielę, też są dla mnie takim dowodem na to, że to, co robię, rzeczywiście działa. To jest troszeczkę tak, że astrologia tak mniej więcej od XVIII wieku przestała mieć status nauki. Wcześniej astrologia nie była oddzielana od astronomii, także wszyscy naukowcy, którzy się zajmowali astronomią na ówczesnym poziomie, byli też astrologami.
No i oczywiście w konsekwencji tego, że astrologia wyleciała z uniwersytetów, ponieważ była jednym z przedmiotów uniwersyteckich, to straciła status nauki. Myślę, że współcześnie astrologię można określić jako wiedzę, tak samo jak mamy powiedzmy nauki humanistyczne albo jak mamy nauki społeczne. Astrologia opiera się na doświadczeniu empirycznym, które, no szczerze mówiąc, ma już kilka tysięcy lat. I mimo tego, że ze względu na współczesny paradygmat naukowy, który jest absolutnie dominujący, no i nie jest trudno zrozumieć dlaczego, tak? No po prostu nasze życie jest lepsze, żyjemy dłużej, mamy zęby, nie kulejemy, bo rozwinęła się medycyna, bo rozwinęła się higiena, bo rozwinęła się technologia, no to też poglądy dotyczące wiedzy, która właśnie wykracza poza ten paradygmat. A dlaczego wykracza poza ten paradygmat, to jest w ogóle dyskusja na inny, No właśnie, to na kiedyś inny porozmawiamy, odcinek, tak, na to inną prawda. część astrozofii. Jakby powoduje, że po prostu ludzie, którzy funkcjonują w tym paradygmacie naukowym, w tym głównym nurcie odrzucają to empiryczne, powtarzalne doświadczenie związane z astrologią. Myślę, że jednym z takich najważniejszych kryteriów astrologii, czy to ona dotyczy losu pojedynczego człowieka, czy rodziny, czy państwa, czy jakiegokolwiek innego obiektu, czy podmiotu, kiedy badamy no, dzieje tego podmiotu, czy tego człowieka, czy tego państwa w czasie, no to jest właśnie powtarzalność pewnych trendów. No ale właśnie na tym polega doświadczenie, dobrze to jest doświadczenie. Jakby każde doświadczenie polega na tym, że obserwujemy jego efekty. Jeśli tutaj przez całe lata Po jakimś czasie. obserwujemy dokładnie wpływy ruchów ciał niebieskich na nasze życie i to jest w jakiś sposób powtarzalne i to jest w jakiś sposób, można to jakby w jakiś sposób unormować, no to dla mnie jest to nauka. Oczywiście nic nigdy nie powtarza się dokładnie tak samo. Nic się nigdy nie dzieje dwa razy Nie, no identycznie. jasne. Nie wchodzimy do tej samej rzeki nigdy. Czyli też oczywiście są potencjalne, możliwe pomyłki w oszacowaniu danego wpływu, ponieważ inne elementy danego tranzytu Tak, innych ciał wyglądają inaczej albo też zmienia się to, co się dzieje na Ziemi, tak? Więc w konsekwencji też te wpływy mogą się przejawiać inaczej. Czyli powiedzmy w dawnych czasach, kiedy nie było właśnie całej tej technologii, która zdążyła się nadbudować, no właśnie mniej więcej od XVIII wieku, no to te takie tak zwane znaki dalsze, znaki starsze, czyli koziorożce, wodniki i ryby, były uważane za szalone. No Dlatego, tak, że nie było możliwości wyrażania tych energii w sposób, który byłby adekwatny, tak? No a dzisiaj mamy na przykład przemysł filmowy, gdzie osoby, które mają silny znak ryb albo Neptuna, mogą właśnie się odnaleźć. Tak. Mamy właśnie technologie, które są związane z uranem. Mamy też inżynierię, która jest związana z Plutonem i tak dalej, i tak dalej. No druga kwestia to jakby kwestia przemian na Ziemi. No takim sztandarowym przykładem, jeśli chodzi o moje doświadczenie jako astrologa, jest to, że szczerze mówiąc, tak jakoś 10-15 lat temu byłam bardzo przerażona, bo byłam przekonana, że na terenie Polski wybuchnie wojna. Z tego względu, że uran miał trafiać do byka. No i rzeczywiście w tej chwili jesteśmy na końcówce tranzytu urana w byku. No i szczęśliwie mieliśmy tylko odrobinę problemów na granicy. I tyle. A byłam przekonana, że wybuchnie wojna, dlatego że przy poprzednich cyklach, kiedy uran był w byku, było tak, że mieliśmy powstanie styczniowe, które było absolutnie tragiczne. Mieliśmy pierwszy rozbiór Polski, który też był absolutnie tragiczny. Na przykład ten pierwszy rozbiór Polski jest takim dobrym przykładem. Owszem, mamy wojnę aktualnie, właśnie dokładnie na terenie pierwszego rozbioru Polski, czyli tak. w czasie, kiedy mieliśmy
te kilka cyklów Urana wcześniej, przejście Urana przez Byka, mieliśmy rzeczywiście ziemie, na których dzisiaj toczy się wojna, tak? Czy jakby to się powtórzyło, ale ponieważ granice Polski się zmieniły, to ta wojna nie jest w Polsce. My pomagamy Ukrainie, mamy też No tak. wielu uchodźców i tak dalej, ale to jest zupełnie inna sytuacja, więc to nie jest tak, że wszystko zdarza się tak samo, tak? Ale właśnie, znowu teraz trzasnęłam w mikrofon, więc pan, który to nagrywa, będzie nieszczęśliwy. Powtórz Ale niech zdanie. nam wybaczy. No więc chodzi o to, że nic nigdy nie zdarza się tak samo, Czyli tak? bardzo dużo rzeczy się powtarza, tak, ale ale- nie identycznie. Tak, nie identycznie, innych dlatego że okolicznościach tak, tego, tak, co- tak, no tak. tak. Jakby ta kwestia, więc tutaj myślę, że to jest nasza odpowiedź aktualna na to pytanie, jakie są najmocniejsze dowody. No sprawdza się to, tak? No jakby, prostu, tak. jeśli nie wiesz jak jest, to idź i sprawdź, tak? To jest taka zasada i w przypadku astrologii, jeśli obserwuje się wystarczająco długo tranzyty, przejścia planet ze znaków do znaków i tak dalej, to po prostu widzi się to, że pewne trendy się powtarzają. Albo następują zgodnie z przewidywaniami, chociaż oczywiście mogą być różnice w tym, jak te trendy się przejawiają ze względu na te zmieniające się warunki. Czy macie konkretne przypadki horoskopów osób, które sprawdziły się w zaskakujący sposób? To jest takie To jest pytanie. tricky, bo To ty obowiązuje wymyśla- nas etyka i tajemnica, tak? Więc No to nie za bardzo nie- możemy nie- mówić o takich rzeczach, tak? Ewentualnie, nie wiem, o własnym doświadczeniu, takim o własnym życiu, no to ja mogę powiedzieć, że jeden z moich solariuszy zapowiadał śmierć mojego ojca. I to się sprawdziło w zaskoczeniu. Jowisza, znowu wracamy do tego Jowisza, bo to jest temat przewodni dzisiejszego odcinka. Wszyscy kojarzymy ze szczęściem, natomiast ten No, Jowisz tam Jowisz lądował zawsze w tak 8 działa. domu. Zależy z czym działa. Tak, tak. Czy Jowisz się bardzo często pojawia w takich horoskopach związanych ze śmiercią, wbrew temu, co tam obiegowo Ze się spadkiem. mówi o tym. Czasem odejście kogoś też jest szczęściem i dla osób, które się opiekują tym kimś i dla tej osoby, która Szczęście, odchodzi z tego nieszczęście. świata. Nie no, Nie, wiesz, a to mówiliśmy na lepiej- przykładzie psa też, tak? nie? Lepiej, Prawda? Że to lepiej umrzeć szybko niż się męczyć. Myślę, że To wszyscy, prawda. którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z kimś, kto długo cierpiał, naprawdę nie życzą tego nikomu, nawet prawda. najgorszemu wrogowi. I myślę, że w tym sensie należy rozumieć to bo pojawianie to się czasami Jowisza daje po prostu ulga. w takich No. sytuacjach. Tyle szczęścia, co ulga. Jakub, ty wymyślałeś to pytanie. Czy te konkretne przypadki horoskopów to miałeś na myśli jakieś horoskopy osób, czy bardziej miałeś na myśli też tranzyty, czy co? Bo Tak, tutaj tranzyty nie również, do końca tak, wiem. tak. Mhm. Chodzi również o tranzyty, Mhm. tak? To myślę, że ten przypadek, o którym mówiłam przed chwilą, to jest niezły. Właśnie z tym pierwszym rozbiorem Polski z Ukrainą. Bo to była dla mnie bardzo zaskakująca realizacja. Natomiast co do zasady jest też tak, że astrolog rozumie horoskop na swoim poziomie. Jeśli trafi na kogoś, kto ma wyższy poziom realizacji życiowej, to może nie zrozumieć tego, w jaki sposób ta osoba realizuje i siebie, i swoje życie. No i nie będzie w stanie w sposób adekwatny Pomóc. zinterpretować albo pomóc. Tak, więc jakby czasem jest tak, że jest bardzo zaskakujące, że osoby, które naprawdę mają horoskopy totalnych zbrodniów, są bardzo wybitnymi postaciami historycznymi. Nie dlatego, że gdzieś tam pokątnie coś robiły, powiedzmy jak Gandhi, ale naprawdę dlatego, że zagrały swoje życie na wysokim C. Tak. I myślę, że zawsze warto o tym pamiętać, że horoskop i tranzyt też można realizować na poziomie niskim, średnim i wysokim. I większość ludzi realizuje swój horoskop na poziomie średnim. Mają jakieś są oczywiście jakieś wyjątkowe miejsca w horoskopie, które realizuje się bardzo dobrze, a inne dużo gorzej, ale myślę, że większość z nas, ludzi, to są średniaczki. I jak się trafi ktoś wybitny, to myślę, że to są takie momenty zaskoczeń, że można to zrobić tak, że naprawdę trafiają się tacy A poza rycerze tym w większości w śniących zbrojach. to działa tak, że jak ktoś powiedzmy ma bardzo dobry względnie horoskop, to jest normalnie leniem, przepraszam, no i nie realizuje ten horoskop w tak dobry sposób. No, to jest w ogóle temat na inną dyskusję, co to tak. znaczy Wszystko- dobry horoskop. Komu łatwo To znaczy przychodzi, nie zły musi się horoskop. specjalnie starać, no to tak, to prawda.
A następne pytanie. Czy i jak bardzo skuteczność astrologii zależy od osoby wykonującej horoskop? O mój Boże, tak. Ja uważam, że astrologia tak czy inaczej w Czy każdym tak? przypadku Tak. jest skuteczna, natomiast nie każdy astrolog jest naprawdę dobrym astrologiem. To jest takie pytanie, czy za każdym razem jak ktoś jakby idzie do lekarza, to czy medycyna się sprawdza? No to zależy. No To, tak, oczywiście no. medycyna, tak, ale na jakim poziomie jest lekarz? Jak No wiele od tego zależy. No wszyscy mają Trudno swoje stwierdzić. Słuchajcie, doświadczenia z lekarzami. odnosząc I się do bardzo tego... dobrymi, i takimi, którzy nie są bardzo dobrzy. I to samo jeśli chodzi o astrologię. Jeśli kwestia wiedzy, a kwestia tego, kto tutaj podejmuje się interpretować dane, no to jest zupełnie, są dwie różne kwestie. Odnosząc się do tego pytania, za chwilę w kolejnym segmencie będziecie mieli próbkę właśnie skuteczności astrologii osób, które no, zdecydowały się zinterpretować wynik wyborów w Polsce. Więc zobaczycie, jak bardzo można się mylić, jak duże głupoty można wygadywać. Okej, ostatnie wiemy. pytanie. Czy horoskop działa, nawet jeśli dana osoba w niego nie wierzy i nie wierzy w astrologię? Czy jak zamknę oczy, to mnie nie widać, tak? Działa No, zdecydowanie. czy grawitacja działa, jak ktoś w nią nie jak wierzy? w nią nie Tak? wierzymy, no tak. No tak, to takie, ale rzeczywiście część osób traktuje te wszystkie rzeczy poza paradygmatem naukowym w kategorii wiary i to nie wiary jako zawierzenia w coś, zaufania, tylko ślepej wiary, tak? To też jest taka, jakby w tym pytaniu jest wiele takich zawartych podskórnych definicji. Tak, masz rację, że to jest skorelowane z wiarą. Wiele osób po prostu wychodzi z założenia, że ja tam w to nie wierzę i to mnie nie dotyczy. I że to mnie nie spotka na pewno. No tak, Więc no znam takie osoby, które nie chodzą do lekarza, bo się jeszcze okaże, że są chore. że są chore, tak? No, tak. to też pewnie Takie wszyscy same znają osoby. jakieś takie ciocie, czy no, wszyscy myślę, że mamy tego rodzaju doświadczenie, że jak ktoś, są takie sytuacje, że wolimy nie sprawdzać, bo się jeszcze okaże, że coś tam, tak? Więc to jest bardzo irracjonalne podejście. Mimo tego, że no właśnie jest wyznawane często przez osoby, które uważają się za bardzo scjentystyczne, bardzo racjonalne, ale no, myślę, że to jest tutaj tak wiele założeń wcześniejszych, że samo pytanie jest skonstruowane w taki sposób, żeby uzyskać określoną odpowiedź. No więc Tak, ale muszę wam powiedzieć, no ja mam styczność z młodzieżą, oni się za każdym razem pytają, pan w to wierzy? Pan w to wierzy? Oni myślą naprawdę, że jak ja im coś opowiadam, to ja sobie robię za przeproszeniem jaja, tak? Pan w to wierzy? Ja nie wierzę, no ja po prostu to wiem. no Tak? to jest pytanie tego rodzaju, jakby ktoś zapytał, czy wierzysz, że wzejdzie słońce, tak? No, No czy wierzysz w to, że słońce wschodzi Masz po prostu codziennie? tę świadomość, że to działa. I tyle. Tak. Czyli niezależnie od tego, czy w to wierzymy, czy nie, no, jeśli ktoś nawet nie wierzy, to te jego planety i tak mają na niego wpływ i te wszystkie tranzyty i No to się i wszystko... nie ma w Słuchaj, zasadzie na to wpływu. Wszystko się bierze z niewiedzy, słuchajcie, bo no, tak jak mówiłyście, no, astrologię się bierze za wiarę, tak? Nie rozumie się astrologii, więc się zakłada coś z góry. Zabobon, nie wiara. Tak, zabobon, wiara, chociaż jak wiemy, astrologia miała problem nie tylko ze strony tej empirycznej nauki, ale też ze strony Kościoła, tak? Mimo, że wielu papieży uprawiało astrologię, było astrologami. No, Tak? Tak, ale tak naprawdę te problemy z kościołami, nawet nie z kościołem rzymskim, tylko z kościołami powiedzmy chrześcijańskimi, zaczęły się tak naprawdę w momencie, kiedy kościoły zaczęły się przejmować właśnie tym paradygmatem naukowym, tak? Więc to też jest coś takiego, że mamy w tym momencie taką dziwną, jakiś rodzaj, nie wiem czy zawieszenia broni, bo nauka jako taka traktuje bardzo sceptycznie kwestie wiary, więc wydaje mi się, że troszkę to tak wygląda, że te kościoły chrześcijańskie się trochę podlizują nauce, no bo właśnie to jest ten dominujący paradygmat. no właśnie. A co nie przeszkadza nauce nazywać zabobonem i takie historie jak właśnie wiara i takie historie jak astrologia. Tak, to jakby są wrzucane literalnie do jednego worka te historie, więc z tego rodzaju podejścia niestety, albo stety, Kościołom nic nie przychodzi, jeśli chodzi o ich uwiarygodnienie w tym systemie.
powiedzmy, rozumienia świata, w jakim żyjemy. Tak. A teraz nasz ostatni segment zatytułowany Aleja Gwiazd. W tym segmencie będziemy omawiać horoskop znanych osób. Zaczniemy od tematu bardzo na czasie. Obecnie mamy, w trakcie kiedy nagrywamy podcast, mamy finał French Open, w którym niestety zabrakło Igi Świątek. Iga przegrała w półfinale z Aryną Sabalenką. Będziemy dzisiaj omawiać właśnie horoskop Igi. Zastanowimy się nad tym, dlaczego Iga od wielu miesięcy sobie nie do końca radzi na kortach i czy jest to spowodowane taką obniżką fizyczną, czy może jednak ta kondycja psychiczna pełni tu ważną rolę, a jeśli pełni, to dlaczego jej własna psycholog być może jej nie pomaga. No dobrze, no to zacznijmy od tego, że Iga Świątek jest naszym skarbem narodowym, naszą utytułowaną tenisistką. Wygrała 5 wielkich szlemów i 22 turnieje tenisowe. I mniej więcej od przełomu lipca i sierpnia zeszłego roku, czyli od porażki w półfinale Igrzysk Olimpijskich, przestała sobie radzić na korcie. Od tego czasu właśnie spadła jej forma, zaczęła mieć problemy właśnie z mentalem, do tego zmieniła trenera, do tego na jaw wyszła afera dopingowa z użyciem tam suplementu, który okazało się, no, był zanieczyszczony pewną substancją. Ale Tak? Z tego co kojarzę, to tak było coś takiego, że to wykryto jakiś środek na serce, który jest używany właśnie w dopingu, ale potem wyjaśniono, że to było tak, że ona używała Tak, jakiegoś suplementu. melatoniny, Tak, i on bo był- walczyła on z był jetlagiem. zatruty, tak? Okej. I niestety my nie wiedzieliśmy tego, bo ona nagle zniknęła z kortów i ona się tłumaczyła tym, że musi odpocząć, że tam coś jest nie tak, a potem się okazało, że chodzi właśnie o zawieszenie, tak? Okej. No i właśnie sprawdzimy tranzyty na ten czas, ale może najpierw spójrzmy sobie na horoskop Igi, na sekundę dosłownie. Co czyni Igi Jej godzina Świątek? jest znana urodzenia? Tak. Okej, a wiadomo, że jest dobra, czy jest taka domniemana? Ta godzina jest wzięta od rodziny, z tego co Okej, wiem. czyli jeśli jest wzięta od rodziny, miarę to jest, dobra. czyli Tak. jest pewnie prawidłowa. No to popatrzmy, jakie mamy poważne, zdyscyplinowane bliźnie. Tak, To jest bardzo ciekawe, bo pracowita. ona jest podobna do Magdy, która Mhm. tutaj siedzi. Magda Saturnem nie jest na bliźnięciem, ascendencie. ale jest wagą, więc Jest też ma też słońce powietrznym w znaku znakiem, powietrznym tak. i Magda też ma Saturna na ascendencie. I tutaj też mamy księżyc w znaku ziemskim, tak? Czyli ma Proszę. wiele cech wspólnych do ciebie, tylko jest o wiele bardziej znerwicowana. E, Też ciężko pracująca. tak. e, Ten Saturn na pewno daje to, Mhm. że obowiązki, znaczy u mnie jest chyba jeszcze w 12 domu, u mnie jest w pierwszym już, ale, No i 12, tak. ale na pewno ten Saturn na ascendencie to jest tak, że nie ma przyjemności, dopóki nie wykonam pracy. Tak, to jest takie poczucie obowiązkowości, żeby się wywiązać, żeby wszystko było dopięte, zrobione Na ostatni ostatni guzik, tak. Tak, to by się zgadzało, bo ja mam Saturna w pierwszym domu i Też tak masz. też tak To jest mam. takie trochę natręctwo, trochę się uczy właśnie radzić sobie z tym Saturnem. No, Słuchajcie, zacznijmy od tego, że to jest bliźnia, tak? Iga jest bliźnięciem, a tenis to jest sport dla bliźniąt, tak? Tak. zgadza się, no tak. Większość, się dużo dzieje, jest trzeba na ruszać swoim wszystkimi miejscu. kończynami, Dokładnie. trzeba być szybkim. większość utytułowanych tenisistów to bliźnięta. No, proszę. Słuchajcie, a co czyni ją właśnie takim wielkim sportowcem? Co ją zachęca tutaj? Czy to są właśnie te ciężkie położenia, no nie wiem, na przykład Saturn właśnie na ascendencie? No to na Uważasz, pewno ta Magda, że ciężka tak? praca. To z pewnością. Po E, prostu trudno jest osiągnąć coś, szczególnie w sporcie, jeśli nie jest się osobą bardzo zdyscyplinowaną.
każda osoba, która ma takiego prominentnego Saturna, czy to jest na ascendencie, czy gdziekolwiek indziej, jeśli on jest prominentny, to po prostu będzie zdyscyplinowana i koniec. A ona ma tego Saturna w koniunkcji ze Ze Słońcem. słońcem. Więc to jest ciekawe bardzo, bo to mi się kojarzy z Dürerem. Albrecht Dürer też miał koniunkcję Słońca z Saturnem i też był bliźnięciem, tak? I jak wiadomo był geniuszem i był melancholikiem. No tak. Melancholikiem. I niestety myślę, że część tych rzeczy, które stanowi siłę Igi, czyli właśnie ta ciężka praca i wytrzymałość też niesamowita, bo nie każdy ma ten poziom wytrzymałości, jak ktoś, kto ma Słońce z Saturnem, to też czyni ją bardzo wrażliwą psychicznie. Słabą tak? psychicznie, no tak. To Tak, się odbija bardzo na jej delikatną, psychice. Tak, może nie słabą, ale delikatną psychicznie. Tak? To jest ktoś, kto ma tak wysokie wymagania wobec siebie, no, że zawsze jest mu trochę przykro, że mógłby być lepszy. Tak? To jest... Tak, to jest tak. To zawsze, tak, że Jest. zawsze są, Ale zawsze generalnie są lepsi. ma bardzo mocny ten pierwszy dom. No Ponieważ tak, mamy ten jeszcze Jowisza. Jowisz. Nie wiem tylko, czy Merkury jest jeszcze w pierwszym, czy już w drugim domu. W którym stopniu się zaczyna drugi? 29. A Merkury drugi zaczyna się 28,43. Czyli już jest w drugim. W drugim Merkury już domu. jest drugi. Zwróćcie uwagę, Nie, na, no zarabia na ruchu, literalnie. Tak, zarabia na tym, tak, że dokładnie. się rusza. zwróćcie też uwagę, że nawiązując do jej kondycji psychicznej, ona nie ma nic w wodzie. Tak. To nie tylko jest kwestia tego, że nie ma nic w wodzie, ale ona też ma taki układ, że ma obstawione wszystkie 3 znaki zmienne. Ma 3 znaki z 4 i nie ma nic w rybach. W rybach, tak. Więc to jest taka sytuacja osoby, która jest bardzo znerwicowana i nie wie jak to rozbudować. I generalnie nie radzi sobie z emocjami. No i mówiąc o tym, właśnie mamy tutaj półkrzyż, tak? Nie ma, ten półkrzyż jest taki dziwny, bo tam jest więcej niż powiedzmy jeden obiekt w każdym Tak, bo z to tych są style. miejsc. Tak, bo to jest taki rozłożysty półkrzyż. Tak. Dla mnie bardzo ciekawe, a propos tego jej niewątpliwych zdolności, talentu i tak dalej, no ona jest jedną z najlepszych tenisistek świata w dzisiejszych czasach, jest to, że ona nie tylko właśnie ma to Słońce z Saturnem i tam Jowisza w bliźniętach, ale też ma Marsa ma Marsa, który jest w Strzelcu. Strzelec też jest związany z szybkością, czyli jakby ona ma i silne nogi, i silne ręce, tak można powiedzieć. Bliźnięta te ręce, Strzelec te nogi. Poza tym Plutona też ma w Strzelcu. Ale też chodzi o to, że ale chodzi o to, że ten Mars bardzo konkretnie, on jest w koniunkcji z centrum galaktyki. I to są zdolności na poziomie boskim. Okay. Żeby zrozumieć, co to znaczy mieć coś w koniunkcji z centrum galaktyki, to przypomnę taką postać, która kiedyś była piękna i młoda, dzisiaj już nie jest młoda, ale nadal jest na swój sposób piękna. Koniunkcję Słońca z centrum galaktyki ma Brad Pitt. I jak wiadomo, zagrał półboga w Troi na przykład, tak? I jakby był taki moment, kiedy chyba podobał się prawie wszystkim kobietom na świecie, tak? Tak, pomijam jego kwestie charakterologiczne. Mówię po prostu o nim jako o postaci, o ikonie popkultury, tak? O ikonie kina również. Coś Więc, wiem o 27 stopniu Strzelca. No tak, i też jesteś bardzo ładna, więc... Dziękuję pięknie. Okej, dobrze, więc tutaj myślę, że te takie chwile niesamowitości, bo ona z tego, co oglądałam materiał na jej temat, właśnie ma takie momenty, takie błyski geniuszu, tak? Myślę, że to jest związane z tą pozycją Marsa, że są i myślę, że to jest też taki element, nad którym ona powinna pracować. No Wiesz wiesz, co, ten chciałbym Uran też. dodać to, co mówisz, bo jakby ja się interesuję tenisem trochę, więc ja mówię trochę z innej perspektywy. A ja nie, więc... A wy właśnie nie. I bardzo mi się to podoba, bo ona bardzo często ma takie, słuchajcie, mecze, że wydaje się, że ona już przegrała, a ona potrafi wygrać kilka gemów z rzędu i wygrać z seta na przykład. Są takie mecze, w zeszłym roku właśnie na French Open wygrała, przegrywając już bardzo znacząco z Naomi Osaką. Ona wygrała w końcu, odwróciła totalnie losy meczu. I ona też tak ma, że ma zrywy, czasami bardzo słabo gra i czasami ma zrywy, że gra po prostu, no właśnie jak Bóg. Tak, bo to jest właśnie taka osoba. To jest niesamowite. Ale jest to Bóg zraniony, ponieważ Mars jest w koniunkcji z Chironem. Chironem, tak. Tak, więc jakby mamy nie tylko koniunkcję Słońca z Saturnem,
ale też właśnie ten Mars z Chironem i w ogóle ten półkrzyż, tak, bez żadnych elementów w rybach. Czy przejdziemy teraz, bo myślę, że na jeden temat i horoskop Tak. powiedzieliśmy, znaczy oczywiście na temat każdego horoskopu, Można każdej Można osoby. powiedzieć dużo więcej. Można pisać książki, nie jedną książkę, tylko książki, więc nigdy nie wyczerpiemy tematu. Więc myślę, że generalnie naświetliliśmy jej osobę z takiego astrologicznego punktu widzenia. Mamy taki tutaj, wszyscy mamy chyba tranzyt na Igrzyska Olimpijskie. To jest właśnie ten punkt zwrotny u Igi. A, to poszukam sobie. I To co jest tam to. widać? Mars tranzytuje właśnie 12 dom i wkracza powoli do pierwszego. I to jest właśnie moment, kiedy ona przegrała mecz z Chinką, z panią Zeng i nie weszła do finału, a wydaje mi się, że bardzo jej na tym zależało, ponieważ jej tata jest sportowcem i prawdopodobnie wbijał jej do głowy to, że ona musi zdobyć złoty medal dla Polaków, dla Polski. A dla tenisistów musicie zrozumieć, że Igrzyska Olimpijskie wcale nie do końca są takie ważne, bo ważniejsze są turnieje Wielkiego Szlema 4 i ten taki WTA Finals, czyli taki turniej wieńczący cały sezon, gdzie gra 8 najlepszych tenisistek i to jest 5 najważniejszych rzeczy, a ta olimpiada powiedzmy jest na 6. miejscu, natomiast ona to strasznie przeżyła. Bo umówmy się, że przejście Marsa przez Saturna to szału nie ma, tak? To jest jednocześnie hamulec i gaz, tak? To co to znaczy dla organizmu ludzkiego? No to znaczy, tak jak samochód się krztusi, tak i ona się zaczęła krztusić, tak? Więc to nie był dla niej najlepszy moment, mimo przejścia Jowisza. Zwróćcie też uwagę, że właśnie w momencie tych igrzysk w 2024, no to ona miała też powrót natalnego, tego tranzytowego Jowisza na jej natalnego Jowisza, tak? Czyli to też było dla niej zamknięcie cyklu. Tak? To też są takie momenty, które nie są łatwe, nawet jeśli to jest Jowisz. I to jest bardzo ciekawe, co mówisz, ponieważ ona jako osoba, która ciągle wygrywała w poprzednim sezonie, ona właśnie zamknęła ten sezon, a teraz musiałaby bronić tych wszystkich punktów, bo na tym to polega. Jeżeli nie wygrywasz i nie bronisz tej pozycji sprzed poprzedniego roku, to spadasz w rankingu, a Iga po prostu ma bzika fioła na punkcie rankingów. Ona chce być pierwsza, zawsze na pierwszym miejscu, obecnie jest na 5, no bo dużo przegrywała, dużo nie grała. I tak generalnie wszyscy krzyczą o to, żeby ona sobie zrobiła przerwę, nawet nowy trener. Natomiast ona nie potrafi po prostu przestać pracować, tak? I przestać grać. No bo to jest właśnie ten Saturn, że nie, Saturn może przeżyć, że zawsze zawsze będzie. ktoś jest lepszy, wiesz, może być jeszcze lepszy, ktoś jest lepszy od niej. No. Zawsze można lepiej i więcej, tak? Słuchajcie, bardzo ciekawa rzecz, to jest okolice 12 sierpnia. Iga wtedy przechodzi test ten słynny, antydopingowy, który wykazuje potem obecność tej trimetazydyny, tego leku stosowanego w chorobach serca. I my wtedy mamy u Igi, już sprawdzam, taki, mamy ścisłą opozycję Marsa do Plutona i mamy oprócz tego coś z Neptunem tutaj. Neptun. I Mars, Neptun, kwadratura, tak? Tak, dokładnie. Czy nie? Tak. Tak, no wiecie, Neptun, czyli leki, jakieś tam substancje, Używki. tak. No tak. No i po miesiącu, czyli 12 września, Iga zostaje zawieszona przez Międzynarodową Agencję Integralności Tenisa. My o tym wtedy nie wiemy na tamten moment. Ona po prostu się wycofuje z chińskiej części rozgrywek tenisowych i nagle grucha wiadomość 2 dni po nowiu w Wadze, że Iga rozstaje się z trenerem Wiktorowskim, współtwórcą jej sukcesów. To była wiadomość, która spadła na wszystkich jak grom z jasnego nieba. Ludzie nie dowierzali. Ludzie wręcz domagali się, żeby Wiktorowski został, a osobą zwolnioną, żeby została właśnie jej psycholog. I to jest absolutnie szalone, dlatego że jeśli spojrzy się na horoskopy porównawcze Igi z
trenerem, którego zwolniła, czyli właśnie z tym Wiktorowskim i z jej mentorką, psycholożką, właściwie trudno powiedzieć kim, no to umówmy się, że ten wybór jest kontrowersyjny. No tak, bo ta druga relacja jest bardziej toksyczna, powiedziałabym. Tak. Znaczy, mówię o Myślę, psycholożce. że teraz spojrzymy na właśnie osobę, która pozostała w jej teamie, czyli właśnie tą Darię Abramowicz, która jest psychologiem i Czyli taką osobno patrzymy na jej mentorką. horoskop, tak? To jest jej horoskop, tak? Tak, to jest Daria Abramowicz. I też myślę, że powiem kilka słów o tym, jak popatrzymy właśnie na Igę i Darię, to potem powiem kilka słów na temat relacji między Igą a Wiktorowskim i dlaczego niekoniecznie była to dobra decyzja, tak? Co oczywiście nie znaczy, że nie znajdzie się jakiś inny trener, który będzie dobry, tak? Ale rozmawiamy o tej sytuacji bieżącej. Bieżąca sytuacja jest taka, że ona ma Już trenera. nowego trenera. Tak, a ten trener został w ogóle zatrudniony 2 tygodnie, to znaczy decyzja została ogłoszona 2 tygodnie po rozstaniu z Wiktorowskim. Natomiast ten trener, mamy wrażenie, że tam nie ma za dużo do powiedzenia i ta współpraca się tak średnio układa. Dopiero teraz na French Open, kiedy Iga zaczęła coś tam wygrywać, on się trochę otworzył i mówił o tym, że on ma jasno wyznaczoną rolę i Daria też ma jasno wyznaczoną rolę, co znowu rodzi jakieś podejrzenia, tak, że ta Daria Abramowicz wykracza poza swoje, zresztą to jest udokumentowane, że ona wykracza poza swoje kompetencje, bardzo często zamieniając się też w trenera, czyli wchodząc w kompetencje trenerskie i ona też ingeruje w wiele spraw Igi. Nawet mamy, słuchajcie, słynny dokument na Netflixie, gdzie w ogóle Igi było bardzo mało, ale był taki fragment, gdzie ona jest u fryzjera z Darią i to Daria mówi, jak Iga ma być obcięta, tak? Ładnie. Brzmi Czy jak widzicie to lusterko? to brzmi jak zastępstwo toksycznej matki, czy coś tak. tego Dokładnie. rodzaju. Tak Może jest. po prostu Iga odreagowuje jakieś swoje historie z dzieciństwa, czy cokolwiek, nie wiem. Tak, Bo, chciałbym... bo to brzmi bardzo źle, niezależnie od horoskopu, tak? Tutaj nie chcę mówić o horoskopie, tylko o tym, co powiedziałeś. Chciałbym dodać właśnie tę historię z mamą. Iga z mamą obecnie właśnie nie utrzymuje kontaktu. Nie wiemy dlaczego, tak? Natomiast to mama jest odpowiedzialna za to, że Iga była w stanie trenować, ponieważ to ona finansowo utrzymywała całą rodzinę, bo jest stomatologiem, ortodontą. Natomiast tata był byłym sportowcem i on tam za wiele nie zarabiał, że tak powiem. On się zajmował treningami córki, bo dla niego było najważniejsze, Tutaj żeby... był taki team pod tytułem mama zarabia pieniądze, Tak, a tata zajmuje się dokładnie. treningami. Mogło dobrze funkcjonować, ale najwyraźniej były tam też jakieś niestety inne historie. No, nie bez powodu Iga jest właśnie osobą z horoskopem, w którym jest tyle wyznaczników nerwowości, tak? I takiej dużej wrażliwości na poziomie mentalnym i emocjonalnym też. Nawet no właśnie takiej zbytniej wrażliwości. Takie rzeczy nie biorą się z powietrza. Horoskopy też zwykle korespondują z życiem, jakie ktoś ma w swojej rodzinie, szczególnie na początku. Popatrzmy na tę Darię, która jest no właśnie psychologiem i osobą, która wykracza poza swoje kompetencje, z tego co rozumiem. No więc mamy tutaj wagę z księżycem w byku i z Wenus w wadze, czyli bardzo, bardzo silna waga, bardzo potrafiąca przekonywać poważna. innych do siebie. Znaczy, nie wiemy, czy poważna, bo nie znamy godziny, wiesz? Tutaj akurat w przypadku Igi znamy godzinę, a w przypadku Darii nie, prawda? A dobra, już widzę, że Możliwe 12 jest taka mała możliwość, że może mieć już księżyc w bliźniętach, ale to by musiała się urodzić po 18, z tego co pamiętam. Tak jak oglądałam wywiady z nią, to nie sądzę. Daria wygląda jak ktoś, kto potrafi robić bardzo mało i bardzo dużo z tego uzyskiwać. Tak. I uważam, że to jest, i też ma w sobie taki rodzaj spokoju, który może być absolutnie sztuczny, ale zewnętrznie działa bardzo dobrze. Jaki mają księżyce w byku, więc uważam, że ona jest właśnie takim
dobrze wypasionym, leniwym kotem, który potrafi się urządzić. I no właśnie ze względu na tą silny znak wagi i znak byka oraz, no powiedzmy, nie wiem, opozycję Wenus do Jowisza, tak. To myślę, że ona jest właśnie takim typem, który jest bardzo przekonujący. Wagi są bardzo często, potrafią się przedstawić tak profesjonalnie, że to jest niesamowite absolutnie. Są świetne w formie, natomiast co do treści to bywa różnie. Oby Więc, dyplomatycznie. no niekoniecznie. No ja myślę, W że większości. no wagi to, bo wagi są generalnie uważane za najbardziej, to znaczy, inni Najlepiej postrzegane, tak, dokładnie, no bo natomiast są No dlatego, że ładne, potrafią- Natomiast Nie, dlatego, że wiesz, potrafią my- manipulować No tak. ludźmi, tak? Najlepiej, tak? a poza Tak. tym są ładne, więc to też zawsze robi swoje, Też tak? coś o tym wiem. Pewnie wszyscy tam wiedzą o tym, że na przykład jak są wyroki sądowe albo podwyżki, to ładniejsi ludzie dostają większe podwyżki częściej i dostają mniejsze wyroki. Nawet jak popełnili super straszne przestępstwa, takie wiecie, jak mordy, gwałty i tak dalej, to dalej dostają mniejsze wyroki. To jest absolutnie niesamowite. Tak bardzo my jako ludzie jesteśmy wzrokowcami, że jak jest ktoś ładny, to ładność ci wszystko wybaczy. Więc... To prawda. Tak, wagi są creepy. Mówię to Powiedziałam jako waga. Brawo! Potrafią rzeczywiście stać się Są tym, kim creepy. trzeba się stać w danym momencie, żeby osiągnąć swój cel. To prawda. To, co jest bardzo niepokojące dla mnie w horoskopie Darii, to jest to, że ona ma tylko 2 rzeczy w znakach wodnych i tymi 2 rzeczami właśnie pracuje. Ona ma koniunkcję Plutona z Merkurem w Skorpionie i szczerze mówiąc, to jest wyrafinowanie, materiał... level hard po To prostu. jest tam wyrafinowanie. No nie przypisuję wyrafinowania Skorpionowi. Skorpiony są takie twardo ciosane. No. Natomiast chodzi o to, że ta koniunkcja Plutona z Merkurem, to bardzo bym się cieszyła, gdyby ona na przykład była, nie wiem, lektorką filmów przyrodniczych albo socjologicznych. Bo to jest ktoś, kto uwodzi głosem. Tak, ona To ma jest zresztą ktoś, kto podcast. uwodzi, Tak. to jest ktoś, kto czy jakby jest takim bardzo dobrym szkoda, że nie jest aktorką też na przykład, tak? To jest, no bo są różne formy aktorstwa. To jest ktoś, kto, no wiecie, jest w stanie sprzedać własną matkę. Albo nie wiem, jakieś tam brudne sztućce, tak, za milion monet. Jakby dla mnie problemem jest to, że ona pracuje jako psycholog i owszem, pewnie ma duży wgląd w sytuację No, tak. danych osób. Natomiast no, jakby tego rodzaju połączenie daje duże możliwości manipulacji innymi ludźmi. Merkury w Skorpionie zwykle jest związany z wysoką inteligencją, tutaj to jest podbite Plutonem, także myślę, że ten rodzaj magnetycznej osobowości jest bardzo niebezpieczny, szczególnie dla osób, które są w jakiś sposób wrażliwe albo uszkodzone. Więc to jest dla mnie taki sygnał, że jakby bliskie kontakty, szczególnie takie hierarchiczne, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto jest pacjentem, czy jakiegoś rodzaju no, osobą, która jest ma jakiś rodzaj ubytków czy braków, tak? No to niesie pewne niebezpieczeństwo ze sobą, tak? No potencjalnie to jest ktoś, kto mógłby mieć sektę na przykład, tak? Nie mówię, że ona ma sektę, natomiast chodzi o to, że ten rodzaj takiego syreniego śpiewu na poziomie mentalnym dla osób, które nie są mentalnie stabilne, nie jest miejscem bezpiecznym. O, tak bym powiedziała. Okej. Myślę tam, to, że jest leniwym kotem, to mnie to nie obchodzi. Może być leniwym kotem, leniwe koty też są potrzebne na świecie, szczególnie jak są ładne. Bardzo dobrze to ujęłaś. Natomiast tutaj myślę, że to jest ten problem. Myślę, że jakby jeśli popatrzymy na horoskop porównawczy tych 2 dziewczyn, No właśnie, będzie łatwiej. to co bardzo wyraźnie widać, to widać, co je przyciągnęło. Natomiast to, że ludzie się przyciągają, niekoniecznie oznacza, że powinni na przykład pracować razem.
Według mnie takie bardzo duże pokrewieństwo, to, że one mają słońca w trygonie, w sensie znakowym, tak, bo, nie wiem czy dokładnym, ale jedna jest wagą, druga jest bliźnięciem. To, że mają księżyce, które też są W trygonie. w trygonie, tak, czyli jedna ma księżyc w byku, druga ma księżyc w pannie. To, że mają obsadzony znak wagi i barana i to się tam jakoś uzupełnia. Szczerze mówiąc, to jest taki typ horoskopu dobry przy relacji małżeńskiej. Natomiast problemem jest to, jeśli ludzie są zbyt podobni do siebie, ale nie rozwiązują swoich problemów, to problemem jest właśnie to, że nie mogą się od siebie odkleić. I według mnie to jest ten przypadek, I że problemy się nasilają tak naprawdę. tak, i zawsze jest tak, że jedna ze stron jest słabsza, tak? Więc jakby dla mnie tutaj problemem jest to, że Daria według mnie nie rozwiązuje problemów Igi, rozwiązuje swoje problemy. Więc dla niej to jest bardzo prominentny, prestiżowy i korzystny związek czy relacja. Szczerze mówiąc uważam, że, bo są też takie historie, z tego co Kuba mówi, że są podejrzenia, że one są les, tak? To znaczy tak, fani mówią, zróbcie wreszcie coming out, tak? Bo my nie wiemy, co się dzieje, tak? To Nie, znaczy, ale ten księżyc Może ze względu na to, myślę, że to jest chyba raczej taka relacja. matkuje jej Tak, chyba myślę, bardziej, że, no bo wiesz, ona ma potrzebę bycia to znaczy, no zresztą nawet jakby były, no to co z tego, tak? To nie chodzi o to, że są lesbijkami, tak? Tylko chodzi o to, że Iga ma wyraźny kryzys, a Daria jest tą osobą, która powinna jej pomóc, tak? okej, ale to Daria nie tutaj pomaga. Nie pomaga. Nie pomaga. No nie, niestety. no nie pomaga. To nie jest relacja na takim poziomie, na którym ewentualnie powinna by była Znaczy, być. jakby tutaj myślę, że te podejrzenia o to, że one mogą być parą, no właśnie wynikają z tego, że to jest jakby bliższy związek niż normalnie bywa. Taki związek, który zwykle się widzi, jak ludzie są w parze. I szczerze mówiąc, gdyby były w parze, to by było lepiej. Jeśli nie są w parze, ale Iga jest tak sklejona z Darią, która nie ma żadnego powodu, żeby przerywać tę relację, bo czerpie z niej różne korzyści. Oczywiście. I niekoniecznie jest tak, że to jest, no wiecie, tak robione z premedytacją, po prostu taka jest relacja między nimi. To jakby jest tutaj duży problem, że właśnie jest takie duże podobieństwo, takie duże pokrewieństwo, ale nie ma rozwiązań dla Igi. To, co mi się niesamowicie rzuciło w oczy, to to, że Wiktorowski, czyli ten trener, który został zwolniony przez Igę, notabene tak mniej więcej w czasie, kiedy Pluton zmieniał znak, coś takiego, Coś takiego. no to Wiktorowski jako koziorożec stracił swoją pozycję, ale dla mnie to jest niesamowite, ile on musiał zafundować rozwoju Idze, dlatego że jego Słońce i Merkury są tam, gdzie Iga ma Ceres, czyli sprawy związane z życiem zawodowym. Czyli ewidentnie on popychał bardzo, bardzo do przodu, jeśli chodzi o jej życie zawodowe, czyli tenis. Jego księżyc w rybach, bo na pewno tego dnia księżyc był w rybach, uzupełniał jej ten nieszczęsny... żywiołu. I nie tylko brak żywiołu wody, ale przede wszystkim ten nieszczęsny półkrzyż, który ona ma w znakach zmiennych. Jeśli chodzi o Darię, to Daria ma w Skorpionie te dwie rzeczy w wodzie, czyli ona nie uzupełnia tego półkrzyża w znakach zmiennych. Skorpion to jest znak stały, natomiast bliźnięta, strzelec i ryby i panna to są znaki zmienne. I właśnie z Igą jest taka historia, że ona ma wszystkie znaki zmienne obsadzone poza rybami i właśnie Wiktorowski tym swoim księżycem mi uzupełniał ten układ do takiego, powiedzmy, stanu funkcjonalności dla niej. Nawet jeśli on był dla niej ciężki, nawet jeśli on ją bardzo denerwował, to jednak stawiał ją na nogi. I to jest dla mnie absolutnie niesamowite, że właśnie ona, no właśnie dlatego, że on nie był podobny, on był kimś, kto pozwalał jej się rozwinąć. Ale nie był jej bratem łatą, on był jej trenerem z prawdziwego zdarzenia. Dalej, oni mieli, znaczy mają dalej, tak, trygon Marsów, czyli też jeśli chodzi o pracę nad szybkością, nad wytrzymałością, nad tym, żeby nie ponosić kontuzji, to też musiało być bardzo, bardzo ważne. I też mają trygon Wenus, tak? On ma Wenus w Strzelcu, a ona ma Wenus w Baranie. Natomiast jeśli chodzi o Darię, to ona
to ona, można powiedzieć, że Igę rozleniwia i nie sądzę, żeby ją rozstrajała, natomiast Iga sama w sobie jest tak delikatnym zilustrowana, instrumentem, tak. że bardzo łatwo się sama rozstraja. I Mhm. myślę, że Daria nie jest w stanie tego zrobić, żeby jej pomóc w tej sprawie. Mhm. Po prostu nie ma do tego narzędzi, takich z punktu widzenia astrologicznego. Nie uzupełnia takich braków, jakie Iga ma, do takiego poziomu funkcjonalności, jaki Iga mogłaby mieć. I dla mnie to jest podstawowy problem. I myślę, że to nie jest tylko w kwestiach życia zawodowego, ale też w kwestiach życia prywatnego. I stąd to takie rozlanie się Darii na te dwie dziedziny życia u Igi. Szczerze mówiąc, to tak jak widziałam jakiś filmik z Igą, to uważam, że zamiast terapii z Darią dużo lepiej by zrobiło wrócenie do żonglowania albo inne jakieś takie szybkie manualne czynności, z jakich ona słynie, dlatego, bo to właśnie rozładowuje tą taką nerwicę w typie znaków zmiennych. Słuchaj, jest o to krytykowana zresztą Iga, bo jest tą pierwszą tenisistką, która bardzo dużo mówi o kondycji psychicznej, ciągle kondycja psychiczna, zdrowie psychiczne i dla przykładu Aryna Sabalenka, która jest teraz numerem 1, ona jak zwolniła psychologa, zaczęła dobrze grać. Więc może tutaj taką konkluzją byłoby właśnie zastanowienie się nad tym, czy Daria, to będzie bardzo trudne, a pewnie niemożliwe na ten moment, ale czy Daria rzeczywiście powinna być w tym teamie i być może przeproszenie się z Tomaszem Wiktorowskim, bo... Albo z kimś podobnym, no bo pewnie trenerów tak. jest wielu na świecie, nie wiem, co tam zaszło innego. Też Wiktorowski mógł być w którymś momencie zbyt twardy. Tak jak pamiętam, jak była końcówka tego tranzytu Plutona przez Koziorożca, to sporo koziorożców właśnie traciło pracę, dlatego że przeginało. Być może on w którymś momencie był zbyt surowy, tak? Bo go jeszcze ten Tak. tranzyt niósł Był. i zdarzyło się coś takiego, że już nie można było wrócić, tak? Bo on przegiął, tak? Jakby jest taka opcja, jak ma się tranzyt Plutona przez swój znak solarny, no to w którymś momencie człowiek może być właśnie zbyt ostry i to przestaje być tolerowane na końcówce tranzytu. I myślę, że coś tego rodzaju się stało, więc pewnie jakieś powody były, natomiast to nie zmienia tego, że Daria nie powinna pełnić funkcji. Osoby odpowiedzialnej za jej zdrowie psychiczne. Tak. Znaczy Daria nie powinna być ani mamą, ani tatą zastępczym, ani zastępczym partnerem, ani nikim tego rodzaju. Być może powinny być tylko przyjaciółkami, ale nie wiem, czy wtedy ta relacja się utrzyma, dlatego że Daria lubi relacje, które przynoszą korzyści. Tak. I gdyby tylko znały się na poziomie prywatnym, to być może Daria nie byłaby zainteresowana utrzymywaniem tej relacji i być może niestety dlatego Myślę, Iga że ją na zatrudnia. Więc myślę, że to jest tego rodzaju dynamika w tej chwili, że Daria czuje, że znalazła kogoś, kto ją rozumie. Znaczy nie, odwrotnie. Iga znalazła kogoś, kto ją rozumie i na razie nie jest w stanie, wiecie, odkleić się. No zobaczymy, co zrobi, jak Kuran przyjdzie do bliźniąt. No dobrze. No to Daria nie, Wiktorowski może tak, może nie, ale na pewno ktoś podobny do Wiktorowskiego, tak? Tak. Ktoś, kto miałby to cechy byłby podobne dobry do niego, kierunek. to byłoby to o wiele lepsze dla Igi. Mhm. No to myślę, że wyczerpaliśmy Dobra. ten temat. To losujemy ciasteczko. Tak. To Kto losuje? Ania, ty wylosuj, jesteś najmłodsza, więc No dobrze. możesz być naszą sierotką dzisiaj. Sierotką. Ojej. To tak jak w totolotku, wiesz o tym. Ja losuję Józefinka Czyta. Okej. Proszę. Zobaczymy, co nam powie chińskie ciasteczko. Przełamy je. I zaraz zobaczymy, jaka będzie wróżba. Do następnego nagrania możesz znaleźć odpowiedź na stare pytanie. Zapraszamy do następnego podcastu. Zapraszamy. Dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że będziecie nas słuchać. Zasubskrybujcie nas, polubcie nas, polecajcie nas i tak dalej, i tak dalej. Dzięki. Do zobaczenia. Adios. Dziękujemy.